Troszkę za dużo ustawione. No, czyli że latem też będzie działał. Tak. Jeśli dojdzie sobie nam do 10 stopni, rozłączy się. Automatycznie. I jak przekroczy nam 2 stopnie, tak samo, nie? Aha, ale to Czyli 10 teraz stopni. cały czas... Czyli co? Miało być tak pięknie, a się okazało, że niestety. No teraz może. Czyli co? Okazuje się, że tamten piękny drogi zostanie zamieniony na ten tani, który działa. Czekajcie nam wszędzie. Poczekaj, ale no faktycznie. Mamy do mojej szafy, tak? Aha, okej. Faktycznie, bo ja nie zwróciłem uwagi, ale ty masz rację. Boilery z zasady każdy sobie okrągły, duży, nie? Tak, i poza tym my jesteśmy... Cześć, czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. I powiem Wam, że zawsze, za każdym razem zastanawiamy się, czy da radę i czy to jest możliwe tak, żeby żyć bez płacenia rachunków. Pod hasłem off-grid, odcięcia od prądu, energii, wody i tego wszystkiego, kryje się zawsze taka gdzieś wewnętrznie chęć tego, żeby dzięki temu można nie było płacić, jak gdyby, żeby nie było potrzeby płacenia rachunków. Jesteśmy w tej chwili na wodzie i powiem Wam, że chciałbym zastanowić się razem z Wami nad tym, czy tego typu forma spędzania czasu, życia jest w ogóle możliwa, tak? Czy da radę żyć po prostu poza systemem w jakiś sposób na wodzie. Jednocześnie też jestem mega wkręcony w kwestię związaną z tym, z tego względu, że my na naszym kanale i Wy praktycznie, można powiedzieć, jesteśmy wielkimi fanami różnego rodzaju rozwiązań typu, nie wiem, fotowoltaika, typu magazynowanie energii, typu woda, oszczędzanie, grzanie, ciepła woda użytkowa, ogrzewanie, pompy ciepła. Wszystkiego rodzaju możliwe rozwiązania, które można implementować u siebie w domu, które mogą być na tyle niezależne i na tyle mogą się w jakiś tam sposób same obsługiwać, a jednocześnie też mogą być... Ja akurat nie jestem taki bardzo mocno techniczny, jeżeli chodzi o kwestie pisania oprogramowania do różnego rodzaju systemów, natomiast mnóstwo tutaj moich kolegów, którzy też również prowadzą kanały, oni się świetnie na tym znają. Ja jestem takim raczej bardziej technicznym, który woli jak już coś złapać, skręcić. Natomiast teraz tak, w ogóle mamy niezwykłą i fajną w ogóle okazję i możliwość, żeby być w miejscu w ogóle bez dwóch zdań, tak? Nawet wiecie co, słuchaj, myślę, że nie ma chyba potrzeby tutaj, żeby komuś mówić, gdzie jesteśmy, ponieważ w komentarzach zaraz ktoś napisze, gdzie my jesteśmy, bo wy wiecie sami doskonale pewnie dobrze, gdzie jestem. Teraz tak, słuchajcie, mam pierwszą akcję, bo teraz tak. Czy tu jest ładnie? Nie trzeba nikomu mówić. Jak ja zacznę mówić, że jest super ładnie, fajnie, to zaraz powiecie, no jest ładnie, tak? No w ogóle bez dwóch zdań. Ale co się okazało i to jest w ogóle... No dobra, nie powiem, że się cieszę, ale poniekąd trochę tak. Nie działa woda. A wiecie, jak coś nie działa, to my wtedy zawsze przynajmniej będziemy dociekali, co się stało, jaka jest przyczyna i tak dalej. To znaczy tak, woda jest i teraz spójrzcie, mamy mnóstwo wody, a jednocześnie mamy problem z wodą. I na czym to polega? I teraz tak, czekam na pomoc. Dobrze, żeby nie było, tutaj jest szklaneczka, to tamto, czyli widać, że korzystałem. I teraz tak, po włączeniu wody, po chwili spada ciśnienie. Widzicie? I teraz jak zamknę wodę, ono spada, praktycznie można powiedzieć, że za chwilę się wyłączy do zera, tak? I teraz, coś się tam włącza, jakiś mikser, pewnie przy toalecie. I teraz tak, wyłączamy i po chwili jakby to ciśnienie się nabija, tak? Czyli jak poczekamy tam minutę, 2-3 minuty, to z powrotem będzie to ciśnienie, czyli nie ma płynnego. I teraz tak, ja tutaj zacząłem się doszukiwać i zobaczcie, znalazłem coś takiego. Tylko nie wiem, czy teraz to ma coś z tym wspólnego, czy nie. Słuchajcie, dzwoniłem po pomoc. Tylko wiecie jak to jest? Wiecie kiedy... właśnie, pytanie do Was. Kiedy zawsze
jest kłopot z wodą. Ja z racji tego, że jestem zaprawiony w boju, myślę, że tutaj nie jedna osoba, która obserwuje i jest naszym tutaj wiernym fanem, ogląda kanał Dobry Projekt, wie o tym doskonale, że jak myślę, że mało kto, jestem w stanie zrozumieć, przeżyć, wytrzymać różne warunki, tak? Różne, jakie by to tam nie były, to ja spokojnie, luz, daję radę we wszystkich, ekstremalnych również. No i między innymi wiecie o tym, że doskonale, że woda przestaje, właśnie takie są sytuacje wtedy, kiedy jesteście gdzie? No tada, pod prysznicem. No i o ile pewnie ja tutaj sobie spokojnie jestem w stanie poradzić, bo już miałem też taką sytuację u nas w lesie, kiedy że Rysiu wyłączył zawór z wodą i się okazało nagle, że ja akurat dokładnie wtedy byłem przed spłukiwaniem wody z głowy, bo miałem całą namydloną. Okazało się, że mówię, no nie wiem, wysiadło woda czy coś i się zawinąłem ręcznikiem i w tym ręczniku poleciałem do Rysia, mówię, coś się stało z wodą, a Rysiu mówi, nie, tylko na chwilę wyłączyłem, także było mega śmiesznie, bo z tymi mydliniami na głowie, a tutaj okazało się, że no powiedzmy, że nie zdążyłem tej głowy namydlić, ale zorientowałem się, że chyba z tą wodą to tutaj dużo nie pójdzie, z racji tego, że jestem przystosowany i przyzwyczajony do różnego rodzaju ekstremalnych sytuacji również, to stwierdziłem, że poradzę sobie nawet w taki sposób z tą minimalną ilością wody, z tego względu, że domyślam się, chociaż nie wiem, nie znam szczegółów tutaj dokładnie, ale wszyscy wiemy o tym, że na pewno warto zwracać uwagę też między innymi na oszczędzanie wody. Także czekam, jak się akcja rozwinie. Oczywiście poinformuję Was, co było przyczyną, tak, bo my, szczególnie jeszcze faceci, to my bardzo lubimy wiedzieć co, dlaczego, jak, choć pewnie nie wszyscy, natomiast jeśli chodzi o kwestie kobiet, no to z całą pewnością myślę, że one w mniejszym stopniu mają ochotę wiedzieć, skąd ta woda w kranie się bierze, poza tym, że mają ochotę wiedzieć po prostu, że ona tam jest. O, kobiety to bardziej, tak jak moja siostra powiedziała, super, bardzo jej się podoba tutaj wnętrze, także to myślę, że pewnie to ona nie jest wcale tutaj jedyna i wyjątkowa, chociaż mężczyznom też się to podoba. Słuchajcie, mam pytanie do Was, nie czaję, w ogóle nie wiem, wytłumaczcie mi, dobrze, ja rozumiem z takich ciekawych rzeczy, rozumiem, że ilość osób, że udźwig jest taki, ale co to oznacza? No to rozumiem, to są osoby, to rozumiem. To jest bagaż, tak? Natomiast wytłumaczcie mi, co to jest. To, bo ja nie wiem, co to jest oznaczenie max. Czego? Nie wiem. 2 razy. No, KW, no to chodzi pewnie o energię tutaj, czy chociaż no, kilowaty, to też się określa. Ciepło, coś. Słuchajcie, podpowiedzcie mi, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, a jednocześnie wiem o tym, że design kategoria D. Dobra, to też nie wiem, co to oznacza, ale może to znaczy, że jest A, B, C, D. Może nie wiem. No, ale no wiecie, słuchajcie, to jestem bardzo ciekawy. O, widok za oknem. Spójrzcie, żeby nie było to tamto, to możecie sobie zobaczyć. A wiecie co? Słuchajcie, ja wezmę klucz i tak wyjdę. Ale jestem boso. A, dobra, luz. Czekajcie, tak szybko. Pokażę Wam, jak to wygląda na zewnątrz. Ha! Jak jest? Takie filmy na YouTube widziałem, że kot łapę wystawił, a później, że jednak pomimo wszystko... Dobra. No dobra, to już teraz nie ma żadnych wątpliwości odnośnie tego, gdzie jestem. O, kiwają tutaj nam. No, zastanawiałem się, co ja tutaj robię w tych krótkich spodenkach. Ha, ha, ha! Dobra. Wzbudziłem sensację. Ha! Dobrze, zamykam. Dobra, czekamy teraz na akcję związaną z tym. Dobra. Czekamy teraz na akcję związaną z tym, żeby dowiedzieć się, co z tą wodą. No, i oczywiście, co, słuchajcie, jesteśmy na zapleczu, no bo co, akcja jest, tutaj jak gdyby mamy fachowca, który przyjechał, żeby nam odpowiedzieć na parę pytań. Cześć. Tomek, tak? Tak, tak. Super. Tomek, powiedz mi, o co tu chodzi z tymi kablami grzewczymi? No bo wychodzi na to, że że chyba daliśmy trochę ciała i nie zostały włączone, tak? Dokładnie. Na housebocie po prostu nasz technik nie uruchomił instalacji kabli grzewczych, co przez to
zamarzła nam instalacja, że tak powiem, na zewnątrz. Tego typu problemu nie mamy tutaj. Mamy zimę, jest na minusie. Instalacja wodna idzie z mariny do nas tutaj. Czyli tu jest dojście, tak? Żeby można było wytłumaczyć. Aha. Mamy kable grzewcze na całej instalacji wodnej. Dobrze, i teraz tak, te kable, no faktycznie, one są ciepłe, tak. Czyli to jest, praktycznie można powiedzieć, że każdy domek letniskowy, cokolwiek, też mógłby coś takiego Jak najbardziej, to zabezpieczy nam przed mrozem, przed zimą, nie? Żeby nie zamarznie nam instalacja, nie? Aha. I tak samo mamy tutaj rozprowadzenie do housebotów, tak samo jest kabel grzewczy, wszystko to, co jest na zewnątrz, istnieje ryzyko zamrożenia, zamarznięcia. Czyli tak, bo tutaj ten kabel grzewczy on działa, ale on działa tylko do pewnego momentu, tak? Tak, mamy tutaj całe sterowanie kabla grzewczego? Tak jest. Właśnie, a powiedz mi, bo ja pierwszy raz w ogóle mam z tym kontakt, powiedz mi, jak działa w ogóle takie sterowanie kabla grzewczego? Ustawiamy sobie górną i dolną granicę temperatury, zaraz zobaczymy. Tu mamy na górnej 2 stopnie, przy 2 stopniach on się rozłączy. Załączy nam się. Robimy takie zabezpieczenie sobie, bo może być, że 2 stopnie, ale gdzieś będzie chłodniej, żeby nam nie zamarzło, to przy 2 stopniach uruchamia nam się kabel grzewczy. Czyli jeżeli temperatura spada, jak gdyby jest 2 stopnie, załączy nam się kabel grzewczy. Dobrze. Jeśli nam podejdzie, to jest troszkę za dużo ustawione. No, czyli że latem też będzie działał. Tak. Jeśli dojdzie sobie nam do 10 stopni, rozłączy się. Automatycznie. I jak przekroczy nam 2 stopnie, tak samo, nie? Aha, ale to czyli 10 on teraz stopni... cały czas nam pokazuje, że grzeje, nie? Mamy tutaj taki płomyczek jakby na czerwono się świeci i kable grzewcze są uruchomione, grzeją. Czyli tak, temperatura dochodzi do 1 czy tam 2 stopni i się załączy. Załączy się. Dobrze. Tak. I będzie grzał tak długo wodę w tym przewodzie, aż osiągnie temperaturę 10? Nie, aż czujnik, który jest umieszczony na zewnątrz, uzyska plusową temperaturę. Bo wiadomo, teraz mamy okres zimowy, będzie cały czas praktycznie na minusie. Jak podejdzie nam powyżej 2 stopni, czyli 3 stopnie, automatycznie system nam się wyłącza, nie mamy ryzyka zamrożenia instalacji. Bo teraz ustawiłeś na 3 stopnie, tak? Na zewnątrz? Na 2 stopnie. Na 2? Sprawdzimy. Na 2 stopnie. Aha, okej. No 2 stopniach to jest taka rezerwa taka. Możemy zrobić, żeby przy zerze się już nam załączało. Ale to niedobrze. My się zabezpieczamy 2 stopnie, myślę, że to jest tak optymalnie i dla naszego bezpieczeństwa, nie? Czyli przekroczy 2 stopnie, się rozłączy i tak dalej, no bo chodzi o to, żeby tego prądu nie brało, tak? Dokładnie. Wiesz, bo my mamy prąd swój, nie? Mamy solary na dachu, nie wiem, czy to zauważyłeś. Dobra, możemy, wiesz, dobrze, pokażemy. A czekaj, bo my jesteśmy na wodzie tutaj, tak? Dobra, bo my jesteśmy teraz przy pomieszczeniu technicznym. Dobrze, spoko. Aha, wiesz co, bo my z racji tego, że promujemy i propagujemy i omawiamy zawsze rozwiązania off-gridowe, czyli takie wypięcia z sieci, to wiesz co, słuchaj, to... Tu akurat mamy pecha, bo nam solary śnieg przykrył. Okej. Nie? No tak, faktycznie. Jest teraz pech. No to, ale to wszyscy użytkownicy solarów mają to samo, nie? Ale jest to szybko do zrobienia, możemy ściągnąć śnieg. No teraz jest pochmurnie, ale zimą też mamy słoneczne dni i też mamy wtedy swoją energię, także jest to oszczędne, nie? No tak, a pytanie jest takie, powiedz mi, bo ten przewód tutaj był ciepły, tak? Natomiast od którego momentu rozpoczyna się ten drugi przewód, który jest już jak gdyby tym przewodem domkowym? Mamy w izolacji połączenie. Tak? Do tego momentu jest to ciepło dawane z naszego domku tutaj technicznego. Od tego momentu aż do całego housebota jest następny system z kablami grzewczymi, które nam po prostu ogrzewają te rury wszystkie. Czyli podejrzewasz, że najprawdopodobniej to był ten moment, bo ten moment, w którym po prostu się technik nie załączył bezpiecznika i kable grzewcze się nie miały jak uruchomić bez prądu. No i to był nasz błąd, że tak powiem, nie? Aha, okej. A pytanie jest takie, powiedz mi, bo bardzo ciekawie i interesuje mnie to, czy nie obawiacie się, że jeśli domek jest podłączony przewodem takim, który powiedzmy wszyscy znają gdzieś z ogrodu i tak dalej, ja widzę, że on jest taki porządny, bo to jest taki pancerny i tak dalej. O naszych przewodach, kablach, tak? Tak, o kablach. To są marinistyczne, nie? To są aha, to... Tak, przewody są też gumowane, więc to są typowo marinistyczne. A, czyli to jest... przewody. Jak najbardziej stosowane są do tego. Aha, dobrze. To nie jest zwykły kabel, nie? To jest no. gumowany przewód, także on może być w wodzie, jemu nic nie będzie. On jest zabezpieczony, także... Bo ja mówię o tych przewodach, którymi idzie woda. Kable grzewcze. Nie grzewcze, tylko te przewody, z którymi idzie woda. Rury, mówią o rurach, tak? Rury, bo tutaj dochodzi, tu byliśmy w środku w tym pomieszczeniu technicznym i tutaj dochodzi tym niebieskim przewodem takim, a tu woda. Instalację mamy podobnie jak na domach. To jest plastik, aluminium, plastik, tak zwany PEX.
Więc... Tak, tylko wiesz co? Przewody, które idą, nie wiem czy dobrze widziałem i dobrze, jak gdyby one idą tymi wężami takimi ogrodowymi. To wygląda jak ogrodowe. Tak, to wygląda jak ogrodowe, a on jeszcze jest w izolacji. Do tego jest izolacja kauczukowa i jeszcze w izolacji jest kabel grzewczy. Okej. Powoduje to, że po prostu nie zamarznie nam ta izolacja, izolacja ten rura, a izolacja kauczukowa ma bardzo dobre właściwości, nie przenika przez nią, że tak powiem, nie ucieka ciepło z tego, więc trzyma nam to ciepło przy rurze. Okej. Dobrze, czyli to jest coś, co możemy podpowiedzieć wszystkim działkowcom, osobom, którzy mają powiedzmy domki typu 35 m2, które są podniesione gdzieś tam nad gruntem czy coś, to jest to mądre. Bo mamy strefę zamarzania, tak? Także wszystko, co jest powyżej strefy zamarzania, istnieje ryzyko, że nam zamarznie instalacja. No tak. Jeśli ją owiniemy kablem grzewczym, zaizolujemy dobrze, myślę, że do minus 15 stopni nie będziemy mieli problemu. Wiadomo, przyjdą ekstremalne mrozy, minus 30. Ale ten kabel on powinien, przecież nagrzeje. No nagrzeje, ale też istnieje ryzyko jakichś termicznych gdzieś w którymś miejscu. Izolacja będzie rozszczelniona i może być jakieś ryzyko przy dużych mrozach. Dobrze, nie? czyli właściwie tutaj szło tego uniknąć, gdyby po prostu ten kabel grzewczy był włączony na cały rok. Dokładnie. Po co go wyłączać? No dokładnie. Przecież on się zawsze wyłączy, kiedy przekroczy temperaturę te 2 stopnie. Automatycznie, dokładnie. Okej, dobrze, no to co? To jakby co, to już wiemy na przyszłość. I co? Ja sobie to zamknę. Lecimy dalej i będziemy to robić teraz, wsuwać. Udało nam się ustalić, co było przyczyną, tak? I to jest tak, pokażemy może. Tutaj po prostu na połączeniu tym, które wcześniej pokazywaliśmy, okazało się, że zawór, który był... On się zablokował i nie przepuszczał wody. A co jest w ogóle z tym zaworem? Bo ty powiedziałeś, że one pomimo swojej doskonałości, tego, że były bardzo drogie i bardzo dobre, okazało się, że mają pewną wadę. No właśnie taka wada się okazała, że blokują się nie w tą stronę, co mają, nie? Aha. Okej, czyli po prostu z powodu ciśnienia cofa się. Tak, i blokuje go. Okej, czyli to jest swego rodzaju taki zawór zwrotny, który nie pozwala, żeby po odłączeniu woda się cofnęła. Cofnęła z węża, a on po prostu zadziałał tak w ten sposób, że zapchał nam, gdzie powinienem teraz, a on nie działa. Aha. Cisnę, Okej. ale Czyli wszystkie musicie wymienić. no akurat ten model trzeba wymienić. O, no Okazał się wadliwy. Okej. Teraz zobaczę, czy mam. Dobra. Okej, tak to wygląda. Czyli co? Miało być tak pięknie, a się okazało, że niestety. No teraz może. Czyli co? Okazuje się, że tamten piękny, drogi zostanie zamieniony na ten tani, który działa. No tak, zobaczymy, czy ten doszczelni. Okej. Bo przewód grzewczy normalnie działał, nic nie pomarzło, nic, wszystko było działa, okej. wszystko grzeje. Dobra, idę uruchomić. Sobie nagramy i wtedy zejdziemy. Dobrze, okej, spoko, zobaczcie. Jest, działa, wszystko, nie leci, nie kapie i woda już jest w środku jak gdyby, także mamy, jest. Kurczę, ale w ogóle powiem wam, mega się cieszę. Ja wiem, dobrze, okej, nikt się nie cieszy jak mu woda zamarznie, nikt się nie cieszy jak mu woda nie działa i jesteśmy w sumie po jednym, można powiedzieć prawie, że 2 dniach, gdzie wody nie było, ale z drugiej strony dzięki temu mamy fajny materiał, możemy pokazać, że pomimo tego, że czasami fajne, drogie rzeczy niby się kupuje i takie mosiężne, takie ładne, no nie? I takie drogie. Okazują się nieładne. No tak. Słuchajcie, hejka, my już jesteśmy w środku, weszliśmy do środka. Tam mojego brata Patryka Bambusa kojarzycie? Bambus ma ksywę taką, wiesz, Patryk? Dobrze, jesteśmy w środku. Tomek, powiedz nam, z czego jesteś tutaj wewnątrz zadowolony i co mógłbyś polecić? Z tego względu, że nasi widzowie kanału Dobry Projekt są techniczni. Oni lubią tematy typu, wiesz, skąd się woda bierze, dlaczego, co, jak, co warto polecić, co nie. A biorąc pod uwagę, że ty, no można powiedzieć, że wiesz tutaj no najwięcej o tym, co na tej wodzie się w tych domach dzieje, tak? Z tego względu, że na co dzień się tym zajmujesz. Powiedz, co uważasz, albo co ci się podoba i co uważasz, że warto by było nawet polecić naszym widzom? Co warto można było polecić, to filtry wody, odwróconą osmozę. My stosujemy amerykański produkt firmy KZ Filters. Okay. Jest to odwrócona osmoza. Jej cechą główną jest to, że przy oczyszczeniu litra wody straty mamy tylko drugi litr wody, czyli 1:1. Standardowe osmozy mają 1:10, czyli litry wody pitnej, 10 litrów jakby ścieku. Aha, czyli żeby wytłumaczyć każdemu widzowi, który by się zastanawiał nad założeniem tego typu filtrów, to jest tak? oszczędność wody. Tym bardziej, że znajdujemy się na housebocie. Housebot ma swoje zbiorniki z wodą. Ten model akurat ma zbiornik o pojemności 1000 litrów. I żeby pić bezpiecznie tą wodę, montujemy zawsze oczyszczalnię wody, tak zwaną osmozę.
po której można bezpośrednio z kranu sobie nalać wody i się bezpiecznie napić. Jest pozbawiona bakterii. Dosłownie czysta, jałowa woda. Aha, okej. A powiedz mi teraz, pytanko jest takie, tu są specjalnie przy tym kranie założone dwa... Tak, bo stosujemy, bo z zasady ludzie jak montują sobie odwróconą osmozę, to mają dwa krany w kuchni. Tak. Jeden do wody zwykłej, tak, drugi mają do odwróconej osmozy. Tak, aha. W tym systemie można zamontować osobny kranik. Jest z bajerem, bo jest podświetlany, pokazuje kiedy filtr trzeba wymienić, ale my stosujemy baterię zlewozmywakową z dwoma wyjściami. Jedno wyjście na surową wodę, drugie wyjście jest na wodę oczyszczoną z osmozy. Okej. To jest to najprostszy sposób i to fajnie wygląda, nie mamy jakichś odstających kranów. Nie, no to znaczy ja pierwszy raz jak to zobaczyłem, to stwierdziłem faktycznie, ktoś to przemyślał. Mamy tutaj trochę bałagan w zlewie z tego względu, że nie mieliśmy wody. Jeszcze, a już woda jest. Już jest. Co mogę powiedzieć o filtrze? Bardzo prosty w obsłudze. On też pokazuje, kiedy trzeba wymienić poszczególny filtr. Znajdują się tu 3 filtry. Nie będę się technicznie jakoś zagłębiał w to. Śmiało proponuję wejść na stronę KZ Filters. Nie jest to tanie urządzenie, bo jest to dość drogie, ale warte swoich pieniążków. Dobrze, czyli tak. Super rozwiązanie. Żeby była sprawa jasna, nie mamy z tym producentem nic wspólnego. Absolutnie. Po prostu chcemy powiedzieć Wam o rzeczach, które uważamy, że są godne polecenia. Tak? No bo jeżeli nie ma nawet logo firmy, nie? Po prostu nie ma tu, że to jest KZ Filters. Także my nie promujemy niczego. Dobre urządzenie po prostu. Nam zależało na tym. Szczerze od serca po prostu. Tak, bo nam zależało na tym, mamy małą ilość wody, tak? 1000 litrów to nie jest jakoś dużo, tak? Jak mamy 4 osoby, powiedzmy, nie? To jest moment, możemy zaliczyć sobie jakieś około 150 na dzień litrów, tak? Nie jest to dużo. A jeśli mamy osmozę, która czyści nam wodę i oprócz tego ścieku jest malutko, więc nie tracimy tej wody, tak? Jednak na łodzi potrzebujemy wodę, nie? Pytanie jest takie, bo zaraz ktoś się będzie zastanawiał, czy ta woda tutaj to jest ta woda, która jest w rzece i ona jest z rzeki pobierana? Absolutnie nie. No wiesz, bo to trzeba odpowiedzieć, bo takie... Sorry? Okej, spoko. Aha. Jesteśmy na etapie prac nad oczyszczaniem wody. Tak? To będzie można pobierać sobie z rzeki, ale to jest jeszcze długi temat. Ogólnie teraz jest to tankowana woda normalna, miejska, do zbiorników i tą wodę korzystamy sobie. Okej, czyli jeżeli byśmy chcieli przykładowo takim domem na wodzie przykładowo wypłynąć i popływać sobie, to w tym momencie należałoby... zatankować zbiornik. I wtedy można płynąć. Dokładnie. Okej, dobrze. Pytanie jest takie, wspominałeś, że jesteś bardzo zadowolony z zamontowanego tutaj boilera. Zgadza się? Tak, jak najbardziej. Mogę Super. to pokazać. Dobrze, to pokaż, bo i właśnie, dlaczego jesteś zadowolony i co jest takiego wyjątkowego w tym? Jego wyjątkowość jest ta, że to jest pojemność 50 litrów. Dobrze, czyli niedużo. Niedużo, ale on jest płaski. On ma zaledwie 25 cm grubości. 70 wysokości. On się mieści nam wszędzie. Poczekaj, ale no faktycznie. Mamy go w małej szafie. Okej. Faktycznie, bo ja nie zwróciłem uwagi, ale ty masz rację. Boilery z zasady każdy sobie okrągły, duży, nie? Tak, i poza tym my jesteśmy nad toaletą, czyli dokładnie jest to grubości geberitu. Dokładnie, ciut szerzej, nie? Geberit to jest około 22 cm. My musieliśmy to po prostu odsunąć, żeby to ładnie zlicować i żeby to jakoś fajnie wyglądało. Boiler o tyle fajny, tak, jest z funkcją Eco. Na czym to polega? Jak gdyby, co ona, czy z tego powodu on wolniej grzeje? Nie, on podtrzymuje sobie tą zadaną temperaturę, tak? Bardzo szybko się rozgrzewa. Powiem szczerze z praktyki, że jak uruchomimy po 10 minutach, ja już czuję letnią wodę, tak? Czyli przy 50 litrach wyczuwalna już temperatura ciepła jest super, nie? I jego głównym atutem to jest to, że jest bardzo wąski, nie? I to jest coś jak gdyby, no tak, bo słuchaj, nie ma się co oszukiwać, my tutaj mamy jednak pomimo wszystko ograniczoną ilość miejsca. Dokładnie, musimy się zmieścić ze wszystkim, nie? A jednak chcemy mieć ten komfort, że biorąc prysznic, nie zabraknie nam tej wody. On jest o tyle dobry, że on tak szybko dogrzeje nam wody, że naprawdę jeździłem na serwisy z kolegami, byliśmy w Niemczech, tak samo boiler w 4, każdy wziął prysznic, nikomu nie zabrakło wody. Dobrze, a powiedz mi w ogóle, bo może jakby ktoś był zainteresowany, to nie wiem, może sobie zerknąć, zobaczyć, pewnie sami tutaj sobie poradzicie, znajdziecie model, co, jak i tak dalej, bo to warto dzielić się takimi informacjami. No, wiesz jak to, no, ty jak sam robisz coś, też chciałbyś wiedzieć, że ktoś coś sprawdził, zrobił, poleca i wtedy, no, jak gdyby... Powiem szczerze, bardzo dużo ich zamontowaliśmy i bardzo rzadko zdarzały się jakieś usterki
Naprawdę znikoma ilość, nie? Przy tych ilościach my już mamy 400 hotspotów zrobionych, także nie wszystkie mają boilery, bo też mają niektóre piecyki gazowe dwufunkcyjne, ale te co mają to naprawdę, no, zdarzy się z klienta winy najczęściej, nie? Okej. Teraz mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, bo przed chwilą wyskoczyły nam korki tutaj i no, był zanik prądu, ale okazało się, że jakimś cudem ja patrzę, słuchajcie, u góry to podświetlenie, które jest, działało. Powiedz mi dlaczego, bo my się zajmujemy promowaniem i propagowaniem off-gridu, życiem poza siecią. I teraz pytanie jest takie... No dokładnie, mamy tutaj zamontowaną fotowoltaikę. Tutaj? Tak, na hotbocie jest fotowoltaika. Okay. Mamy magazyn w postaci baterii. Mamy inwerter z tyłu. I to nam po prostu podtrzymuje energię. Także odepniemy się z odlądu. Będziemy mieli 230 przez dany okres. Zależy jak mocno są naładowane baterie. Czy Ty kojarzysz może, bo wiadomo, no nie każdy wszystko wie co jest, ale powiedz mi, czy Ty kojarzysz ile tutaj jest tych baterii? Nie mam pojęcia. Nie wiesz. Z elektryką bardzo mało wspólnego firmy. Aha, okej. Dobrze. Ale faktycznie, ja wczoraj tam zaglądałem, tam inwerter jest, czyli, tak. Czyli może już nawet, żeby Ciebie nie zatrzymywać, ja sobie najwyżej może później, jak będzie okazja czy coś, to gdzieś tam widzom pokażę. Natomiast i to jest, działa w systemie 24V, 12, tak? 24, mamy przetwornicę, także... Aha, okej. To akurat oświetlenie jest 12V, jest to łazienka, więc wymagane, nie? Aha. Super. Słuchaj, ja bardzo Ci dziękuję, że nas tu odwiedziłeś, że odwiedziłeś nas u siebie. Że tak, no można tak powiedzieć. Super, w takim razie co? Ja Ci bardzo dziękuję i co? I dzięki, piąteczka. Dzięki, słuchajcie, dzięki okazało się, że woda działa, czyli nie było nic takiego strasznego, ale dzięki temu, że udało się to zrobić, to mieliśmy bardzo fajny odcinek, a przy okazji jeszcze była okazja, żeby porozmawiać chwilę na temat tego, co warto tutaj polecić. I no co, widok, no myślę, że tutaj chyba nikomu nie trzeba mówić, że jest przezacny i przefajny. No to co, w takim razie do miłego i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej. Hej, słuchajcie, żeby nie było żadnej wątpliwości, woda leci. W łazience również działa. Ja w pięknej fryzurze. Tutaj muszę się poprawić. A w ogóle wiecie co, na czas i w momencie kiedy nie było wody, to wyłączyłem tutaj boiler. W związku z tym, żeby czasami nie było tak, że woda z niego zejdzie i przepalimy grzałkę. No i nic się nie wydarzyło. W związku z tym spoko. Wszystko jest w porządku. A tutaj mamy numer, słuchajcie, jak już się bawimy w Living Off-Grid, to Milena akurat odrabia lekcję. Także całe szczęście mamy wodę. Pokaż jaki masz zeszyt. Co? Ty, w ogóle ja byłem zaskoczony, zobaczcie jak pięknie rysuje. Wow, ale czad, co? Jak tam? Zadowolona? Tak. Spoko? Okej, Tak. dobra, w porządku. Po prostu jestem mega dumny z córki. Trzymajcie się w takim razie i co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Pa! Cześć, hej.